Siemanko. Cześć. Dzisiaj opowiemy Wam o kosztach związanych z budową naszego samochodu. Z budową, bo nie budowaliśmy go. No wiesz, budowa kojarzy się z fundamentami, elewacją. Okej, z przeróbką naszego samochodu. Zaczynamy. Od Najważniejsza samego samochodu. rzecz, właśnie nasz kochany Mieciu. Mieciu Sprinter kosztował nas 21 tysięcy. Może trochę dużo jak na 2002 rocznik, bo z tego roku jest ten samochód, ale jest w idealnym stanie, nie ma ani praktycznie grama rdzy na tym samochodzie. Była dosłownie w dwóch miejscach, jedna na kawałku drzwi z tyłu i na kawałku drzwi z przodu. Od pasażera. Wszystko zeskrobaliśmy ładnie, zrobiliśmy. Wygląda to spoko. Najważniejsze, że nie ma rdzy i dalej samochód nie rdzewieje. Samochód był u mechanika, mechanik przeczołgał się parę razy. W zasadzie to samochód był u dwóch mechaników. Tak. Tak w razie czego kontrolnie. Jeden się przeczołgał tak typowo pod całym samochodem, milimetr po milimetrze. Dzięki Kowal. Samochód ma mnóstwo nowych części. Jest prawie jak nówko nieśmigany. Tak, poprzedni właściciel mega o niego dbał. Dziękujemy poprzedniemu właścicielowi, że tak się dobrze zaopiekował samochodem. Więc praktycznie nie było żadnych kosztów Naprawy związanych. czy... Tak, jedyne co zrobiliśmy, to wymieniliśmy olej i filtry, no ale to standard przy zakupie Tak. nowego samochodu używanego. I nasz samochód, jeszcze nasz Mieciu, to Sprinter 316 CDI z 2002 roku z silnikiem 2,7 litra, 5-biegową skrzynią, także cudowny Sprinter z tym nieśmiertelnym 2,7 litra, 150 koni, także jeździ cudownie, pali też niewiele, bo około 9 litrów na setkę, także super wynik jak na tak duży samochód, który jest no też ciężki i ma duży silnik. Tak, ja mam dwie ciekawostki. Dawaj. Nasz samochód ma elektryczne szyby, ale nie ma centralnego zamka. I druga ciekawostka, żeby włączyć spryskiwacze, mamy taki przycisk od traktora. Naprawdę. Dokładnie od traktora, od Ursusa, ponieważ oryginalny ten, który jest tam na kierownicy się zepsuł, a wymiana tego kosztuje bardzo dużo, więc poprzedni właściciel wymienił go na po prostu przycisk od traktora. Ale działa. Jest super. I jest niezły. Daje klimat. Tak wygląda. Mega patent. Dobra, przejdźmy teraz Koszty budowy. do kosztów budowy. Elektryka. Zacznijmy od samej góry, czyli panel słoneczny. Panel słoneczny kosztował nas 800 zł. Akumulatory, żeby Mamy było... 3. Tak, mamy 3 akumulatory, żeby było gdzie gromadzić ten prąd z panela. Mamy 3 akumulatory. W sumie kosztowały nas 3450 zł. Żeby te akumulatory można było naładować, mamy też kontroler ładowania, Victron Energy coś tam, 500 zł nas kosztowało, taka fajna niebieska mała puszeczka. Cały czas patrzymy tutaj, bo mamy ściągę napisaną, co Tak, byście nie ile myśleli, kosztowało. że spamiętaliśmy to wszystko. Przetwornica, żeby ten nasz prąd się mógł rozejść normalnie i mieć 230 w gniazdkach, móc normalnie ładować laptopy, suszarki i tak dalej. Blender. Bardzo Używać ważny. tak, blendera i suszarek i innych rzeczy. 900 zł to jest przetwornica 1500 W, która daje sinusoidalny prąd, czyli identyczny jak macie w gniazdkach w domu. I ostatnia rzecz z elektryki to taki mały dongle na Bluetooth, takie małe urządzenko, które jest podłączone do naszego kontrolera ładowania, dzięki któremu wiemy dokładnie ile mamy prądu, ile ładuje nasz panel i co się w ogóle dzieje z tym naszym prądem. Ono kosztowało 250 zł. Łącznie elektryka wyszła 5900 zł. Następnie mamy zapisaną izolację i tutaj nie poszaleliśmy, kupiliśmy tylko wełnę mineralną za 100 zł i folię taką 7-warstwową, tam w tej folii była folia, jakaś pianka, coś Jakieś tam, przekładki. później znowu folia, taka 7-warstwowa folia, daliśmy 300 zł, kupiliśmy właśnie 3 rolki. rolki, no, czyli izolacja wyszła nas 400 zł. Plus jakieś taśmy i takie różne, ale to wszystkie taśmy dodaliśmy do wykończeniówki, wiecie, śrubeczki. Tak, bo to takie drobne zaraz rzeczy. będzie. Drobne wydatki.
Stolarka, czyli wszystko co mamy w i naokoło naszego samochodu. Zacznijmy od podłogi. Panele podłogowe kosztowały nas 300 zł. Ale to Kładła moja kochana żona. Ja Pięknie kładłam z położona siostrą. podłoga. Pięknie. panele podłogowe, jak i ścienne. Za ścienne też daliśmy 300 zł. Obydwa rodzaje tych paneli kupiliśmy w Majstrze i mieliśmy zniżkę od znajomego, który tam pracuje. Dzięki. Także dlatego cena jest taka, jaka jest i dziękuję bardzo. Dzięki. Dalej co panele mamy? łazienkowe mieliśmy Tak. jeszcze za 150. To takie plastikowe panele, które wiadomo nie chłoną wilgoci do Tak. łazienki. Idealna rzecz, no bo jak tam się będzie lała woda czy cokolwiek, no to musi być plastik, to musi być coś, co nie ciągnie wody. Profile metalowe. Profile metalowe, z których zrobiliśmy w sumie tylko ramę łóżka i ramę tej ścianki takiej działowej, która dzieli Łazienka. łazienkę od wszystkiego innego. To takie aluminiowe profile w kształcie litery C, takie o. One nas kosztowały 200 zł. Listwy drewniane 400 zł, dykty 1000, w ogóle cały samochód, wszystkie meble, praktycznie wszystko jest zrobione z dykt. Mieliśmy 3 Tak, ze mm, sklejki. 6 mm i chyba najgrubsze mieliśmy 10. 10, na której w sumie teraz siedzimy. Siedzimy, tak. Tak. Nie używaliśmy grubszej sklejki niż 10 mm, dzięki temu no zaoszczędziliśmy pewnie sporo i pieniędzy, no i sporo na wadze, bo No tak i zamykania naprawdę to wszystkie są z dyszki zrobione. Tak, wszystkie fronty szafek też są z dyszki, sklejki. Tak, także dykty 1000 zł. Nasz piękny blat Tak. kupiliśmy za 250 bodajże w Castoramie. Tak, Był to długi blat. 4-metrowy. 4-metrowy i dzięki temu mamy teraz tak jakby 3 blaty. 3 blaty, tak. Jeden w kuchni, drugi tutaj obok i trzeci ten Jako stół. Szyby kosztowały nas 600 zł, sami musieliśmy po nie jechać do Krakowa. I 250 kosztowało wstawienie tych Tak. szyb. Tak. Dziękujemy też panu, który nam stawiał szyby, bardzo dobra robota. Polecamy. Wdórowej, polecamy. Tak, będzie pana. wszystko w linku. Zrobił dosłownie w jeden dzień. Więc... Tak, więc naprawdę jest dobry i jest szybki, więc. Tak, i to wszystko. Stolarka wyszła nam za 3450 zł. Tak. Hydraulika. Hydraulika, żeby była woda i nie tylko. Po pierwsze zbiorniki. Jak wiecie, mamy 2 zbiorniki po 30 litrów pod zlewem. Jeden na szarą wodę, drugi na czystą. Oba te zbiorniki kosztowały po 30 zł, czyli w sumie 60 zł za zbiorniki, te, które mamy pod zlewem. Duży zbiornik, na którym prawie że teraz siedzimy, 70 litrów, taki wielki szary zbiornik, on kosztował nas 300 zł. Sam dalej? Brodzik za 350, brodzik też chyba w Castoramie. Tak, w Casto. 50 na 50, Tak, limski się nazywa. limski. Limski, to był najcieńszy. Tak, najbardziej Tak. cieniutki, nie chcieliśmy żadnych progów przeskakiwać do tej Tak, łazienki, tak. także wzięliśmy najcieńszy. No i najmniejszy oczywiście. Tak, 50 na 50, no najmniejszy jaki można. Nasz piękny super zlewozmywak kosztował 250, kran 120, ogrzewacz wody 1000 zł i pompka za 150. Ta pompka, która ciśnie nam wodę z tych małych zbiorników do kranu w Tak. kuchni. Woda musi czymś płynąć. Tak, wszystkie rury, ale rury dostaliśmy w sumie za darmo. Dostaliśmy za darmo, także super, dziękujemy. Dziękujemy, Darku. Więc hydraulika wyszła za 2230. Tak. Wyposażenie plus wszystko inne, co się nie zmieściło do żadnej innej kategorii, tak naprawdę nie pasowało. Więc zacznij, Madziu. Wentylator Fantastic Vent, który jak zauważyliście na poprzednim nagraniu wcale nie jest taki fantastyczny, bo można się do niego wkraść przez niego, kosztował 1100 zł. Nasze super materace 2,10 m na 1,72 m kosztowały 1300. Tak, bo to customowa, ręczna robota przez takiego starszego pana, który mieszka nieopodal nas. Świetnie zrobione, ale tak, dlatego tyle kosztowały. Co mamy dalej? Lodówkę kupiliśmy w Ikei. Mieliśmy bardzo duży dylemat, czy kupić taką typową do kamperów, tylko że ona kosztowała ile? 1200? 1600 najtańsza. 1600 z Dometika. najtańsza. A kupiliśmy taką malutką w Ikei za 400 zł. Następnie kuchenkę gazową też kupiliśmy w Ikei za 650. Tak.
Deska sedesowa, taka wolno opuszczająca, nie, samoopuszczająca się? Wolno opadająca. 50 zł była na promocji w czymś tam, w mrówce. Chyba w mrówce. I wyposażenie wyszło nam 3500 zł łącznie. Tak. I właśnie wykończeniówka, czyli wszystkie śrubki, kątowniki, taśmy, jakieś... No wszystko, po prostu wszystko. Jakieś listewki, listwy, no takie drobne rzeczy, takie pierdoły, o których nigdy nie myśli, albo myśli, że są tanie, wyszły nam w sumie 500 zł. Więc wcale nie Około. tak tanio. Wydaje nam się, że Około. troszkę więcej, bo nie wszystkie policzyliśmy, nie wszystkie paragony mieliśmy. I też nie Więc- wszystkie rzeczy kupiliśmy, na przykład niektóre były u dziadka. dziadka już i tak dalej, więc to Więc- tak, jakby trzeba było to kupić, to trzeba liczyć 1000 zł za wykończenie. Tak. I to wszystko. To wszystko łącznie kosztowało nas 15 980 zł, plus samochód wychodzi 36 980 zł za dom. Tak. Za Czyli na mieszkanie okrągło w wanie. 37 000 i możecie zamieszkać w takim wanie jak nasz. Całkiem niezła cena, mi się wydaje. Za wolność mieszkania wszędzie, przemieszczania się, Tak. nie płacenia rachunków za prąd, wodę, gaz, ścieki. Tak myślę, że dużo zaoszczędziliśmy właśnie też na specjalistach. Na przykład za elektryka nie płaciliśmy. Tak. Dzięki tato. Dzięki tato. Dzięki tato, że jesteś elektrykiem. Tak, to było cudowne. Tak. Za właśnie warsztat mieliśmy u dziadka, wszystko Tak. w zasadzie. Wielkie dzięki dziadku i babciu, że nam udostępniliście wszystko. Bez tego byłoby ciężko. Na pewno zapłacilibyśmy więcej. Tak. A że robiliśmy też własnymi rękami, to No tak, wyszło tyle, ile wyszło. wszystko prawie razem zrobiliśmy sami. Tak. A jaka radość! Radość jest nieopisana. Mieszkać w czymś, co zrobiliście sami. To tyle. To tyle. Do zobaczenia w niedzielę na kolejnym City Breaku.